Duchowość jest wszędzie. Gdzieby nie spojrzeć, to widzimy różnego rodzaju duchowe praktyki, różnego rodzaju samoświadomościowe treści i tak dalej. Duchowość jest w social mediach, duchowość jest na Facebooku, duchowość jest na YouTubie, duchowość jest w internecie. Duchowość jest w świecie zewnętrznym, czyli w kościołach, czyli też na ulicy, w księgarniach, w różnego rodzaju podcastach. Dosłownie jest jej pełno. I tutaj przychodzi pewna myśl, ponieważ skoro tej duchowości jest tak dużo, no bo na przykład weźmy taki przykład korporacji. Korporacje też chcą wprowadzać na przykład do swoich organizacji jakąś formę duchowości. Oznacza to, że zachęcają pracowników do tego, żeby na przykład medytować w trakcie dnia. I oczywiście jest to super praktyka. Ale z drugiej strony widzimy, że duchowość wchodzi nawet do korporacji. Może to jest dobrze, ale z drugiej strony, jak sobie myślę o tym, że jeżeli coś jest wszędzie, to znaczy się, że w jakiejś formie zostało to coś spłycone i rozpowszechnione szerszemu gronu ludzi. I nie zrozumcie mnie źle, moi drodzy. Ja również jestem za tym, żeby propagować i poszerzać samoświadomość odbiorców chociażby tego kanału właśnie poprzez promowanie treści dotyczących duchowości. Natomiast w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o takich 3 aspektach, które mogą pokazywać nam wprost, gdzie tej duchowości nie ma. Bo skoro jest wszędzie, to moglibyśmy założyć, że ona jest wszędzie i wszędzie jest ona słuszna. Natomiast są różnego rodzaju obszary, w których ta duchowość przybrała pewną negatywną formę. Popatrzymy sobie na 3 aspekty, które dotyczą duchowości i które mogły zostać w jakiś sposób zmanipulowane. Będzie to aspekt takiej rozrywkowości, że jest to coś rozrywkowego, coś co weszło do mainstreamu, do filmów, muzyki, do tego wielkiego przemysłu, który zaimplementował sobie duchowość. Będziemy mówić też o ego, o tym jak potężnym mechanizmem jest ego, również w świecie rozwoju duchowego. I będziemy też mówić w 3 aspekcie o takiej rytualności, o tym, że duchowość bardzo często odznaczała się jakimiś rytuałami. I te rytuały również mogły zostać wprowadzone w różne miejsca. Nazywam się Michał Vasquez-Plewniak i witam Was w najnowszym odcinku Each One Teach One, w którym to porozważamy to, czym nie jest duchowość. No dobrze, zacznijmy od punktu pierwszego, czyli od tego, że w jakiś sposób przemysł rozrywkowy i w ogóle rozrywka, taka popkultura, trochę zaczęła przejmować duchowość do swojego, że tak powiem, repertuaru. I można by powiedzieć, to z jednej strony dobrze, no bo przedostaje się duchowość do mainstreamu. Jednak z drugiej strony, jak sobie pomyślimy o duchowości takiej z dawnych, na przykład starożytnych czasów, to nie wiem jak dla was, ale dla mnie kojarzy się to z tworzeniem jakiejś relacji. Czy to relacji nas jako jednostki z samym sobą, czy nas na przykład z jakimś mentorem, z kimś, kto nas czegoś uczy, właśnie tworzymy jakąś relację duchową, czy też naszą z wyższą jaźnią, z Bogiem, z energią, na przykład jakiejś potężnej energii miłości i tak dalej. Dlatego samo to wdrożenie i wtłoczenie tego w przemysł rozrywkowy, bądź też w taki mainstreamowy przemysł, z jednej strony trochę staje jakby w tej sprzeczności do tego, czym jest ta solidna duchowość. I tutaj takie 4 aspekty. Pierwszy to jest taki, że również do tego przemysłu rozrywkowego zaliczamy cały internet, czy to media społecznościowe, czy nawet tutaj YouTube. I zauważcie, że bardzo często duchowość obecnie jest prezentowana w takiej skróconej, skondensowanej formie, w tak zwanej pigułce. Czyli widzimy na przykład jakieś ładne hasła, widzimy jakieś fajne cytaty. Na Instagramie możemy przewinąć i zobaczyć kilka na przykład grafik, które bardzo fajnie opisują jakieś wzniosłe duchowe treści. Jednak, moi drodzy, to wszystko jest w formie skondensowanej. Nawet ten odcinek, który dzisiaj oglądacie, który będzie miał 20-25 minut, a może więcej, to również jest jakaś forma skondensowanej autorefleksji przedstawianej wam tutaj. Bo oczywiście wiemy, że żyjemy dzisiaj w takich czasach, że wszystko musi być szybko, wszystko trzeba jak najszybciej, jak najprościej wyłożyć.
Ale już sam ten pierwszy aspekt, że ta duchowość została spłycona do pewnych sloganów, do pewnych haseł, do pewnych skróconych formuł, już wskazuje na to, że to nie jest do końca ta prawdziwa duchowość. Drugim ważnym aspektem jest tak zwana estetyka. Czyli jeżeli spojrzymy na ludzi, którzy opowiadają o duchowości, to zauważcie, że jest pewien taki trochę, no powiem szczerze, stereotyp, tak? Trzeba to nazwać wprost. Jest pewien stereotyp kogoś, kto jest nauczycielem duchowym albo kto prezentuje jakieś treści na temat duchowości. No bo nawet taki myślowy eksperyment sobie zróbmy. Dlaczego treści o tematyce duchowej rzadko kiedy przedstawia, nie wiem, mężczyzna w garniturze? Albo dlaczego treści o tematyce duchowej rzadko kiedy przedstawia na przykład kobieta w dżinsach i w białej koszulce? Oczywiście zdarza się tak, ale rzadziej. A dlaczego częściej właśnie ludzie, którzy przedstawiają treści te tak zwane duchowe, właśnie muszą mieć pewien anturaż, muszą wejść do pewnego kanonu wizualnego tak, aby właśnie byli utożsamiani z tym, że są uduchowieni. Czyli to, jak wyglądają, to, jak się wysławiają, to czy mają jakieś symbole, jakieś specjalne stroje, taką specjalną otoczkę wokół siebie. Wszystko to powoduje, że ludzie mogą ich postrzegać jako uduchowione istoty, jako bardziej uduchowione istoty. Ale oczywiście mówimy tutaj w dużym cudzysłowie. I trzeci punkt to jest to, że duchowość służy budowaniu wizerunku dla takich ludzi. No i właśnie, ludzie, którzy już stworzyli pewien anturaż taki zewnętrzny, będą potrzebowali jakiegoś PR-u, będą potrzebowali jakiegoś właśnie wyjścia do ludzi i pokazywania i mówienia treści, oczywiście z poziomu swojej marki osobistej, czyli z poziomu jakby mojego imienia i nazwiska, z poziomu tego, co ja przeżyłem, z poziomu tego, co ja was mogę nauczyć. I bardzo często właśnie takie spersonalizowane treści, te tak zwane właśnie duchowe, nie są do końca duchowe. To nie są treści uniwersalne, tylko bardzo często są to treści, które są przykryte pewnym prywatnym wątkiem. Wątkiem, który też w jakiś sposób jest właśnie sprecyzowany i w jakiś sposób jest stricte tak stworzony, aby był przyjemny w odbiorze. I czwarty aspekt, moi drodzy, to jest tak zwana dezorientacja. Bardzo wielu ludzi, nawet ludzi, z którymi często rozmawiam, mówią mi, że oni już sami nie wiedzą, o czym jest ta duchowość, o czym jest to oświecenie, o czym jest ta samoświadomość, bo już tyle treści obejrzeli i tyle ludzi reprezentujących różne nurty widzieli i słyszeli, że już sami się w tym wszystkim gubią. Także w jakiś sposób dla mnie tak na czucie duchowość jest czymś naprawdę intuicyjnym. Jest czymś, co każdy indywidualnie poczuje, a z drugiej strony jest czymś uniwersalnym. Jednak, właśnie, prezentowanie jej w jakiś konkretny sposób, w stricte konkretnego nurtu na przykład, albo w stricte konkretny sposób, bo w inny na pewno nie, już pokazuje, że możemy być po prostu, doznać jakiejś konfuzji i pomyśleć sobie, kurczę, to ja już sam nie wiem, za czym mam pójść. Także ten aspekt dezorientacji jest kolejnym czwartym aspektem, który pokazuje, że ta duchowość nie jest do końca prawdziwą duchowością. A zatem podsumowując punkt pierwszy całości, który zawierał te 4 podpunkty, mówi on o tym, że zbudował się wokół duchowości ten tak zwany przemysł właśnie rozwoju duchowego. Przemysł, który jest nacechowany pewnymi takimi obrazami, które są wyświetlane dla nas w świecie zewnętrznym i te obrazy w jakiś sposób muszą pasować do tej narracji oświecenia. Muszą mieć pewne stroje, muszą mieć pewien sposób wysławiania się, muszą w pewien sposób pokazywać do świata zewnętrznego i w jakiś sposób udowadniać, że ten dany nauczyciel, który prezentuje jakieś treści, jest uduchowiony. Przy czym właśnie, jak mówię o tej prawdziwej duchowości, to od razu przychodzi mi na myśl to, że ta prawdziwa duchowość jest prosta. Ona jest o wiele prostsza niż nam się wydaje, ale o tym w kolejnych punktach. I tutaj chciałbym z góry podziękować wszystkim wam, moi drodzy, którzy słuchacie kanału Each One Teach One, którzy subskrybujecie ten kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie na dole w subskrypcję. Zawsze pomaga to algorytmom promować te treści szerszemu gronu ludzi. A teraz wracamy do punktu numer 2. Punkt drugi jest moim ulubionym punktem, który bardzo często obserwuję właśnie w świecie rozwoju duchowego. Obserwując długofalowo jakichś nauczycieli, jakichś mówców, bo często to są wspaniali mówcy, jakichś autorów książek i tak dalej,
Fajnie jest ich dłużej obserwować i podglądać ich z punktu widzenia tak zwanego duchowego ego. Duchowe ego jest takim mechanizmem, który pokazuje, że jeżeli już ktoś przeszedł jakąś ścieżkę, to finalnie, i oczywiście nie odbieramy tych doświadczeń tym ludziom, ale jeżeli ktoś już przeszedł jakąś ścieżkę i chce nauczyć innych ludzi, to on mówi: ja wiem, ja już to przeżyłem, więc ja mogę powiedzieć, jak być powinno i to, co ja zaprezentuję, na 100% będzie służyć ludziom. Tego typu treści, moi drodzy, są zazwyczaj podszyte duchowym ego. I znowu, nie odbieramy wieloletnich doświadczeń albo praktyki ludziom, którzy w ten sposób się komunikują, natomiast bardzo łatwo można wychwycić to duchowe ego. To jest właśnie taki przekaz, że ja wiem i ja teraz nauczę. Bo z drugiej strony, moi drodzy, prawdziwa duchowość wcale nie chce wychodzić do przodu. Ta prawdziwa duchowość nie chce nauczać nikogo. Ta prawdziwa duchowość po prostu jest, a my do niej się po prostu dołączamy. I właśnie w tej pseudoduchowości, w tym tak zwanym duchowym ego, bardzo często widzę już na pewnym poziomie, bo na początku ci ludzie w jakiś sposób doświadczają takich trudnych czasami doświadczeń, następnie odbierają z tego jakąś lekcję, która często może faktycznie służyć jakimś grupom ludzi. Natomiast takim, właśnie jakby trzecim etapem tego ich doświadczenia jest to, że zaczynają przestawać się chcieć komunikować z ludźmi. Zaczynają przestawać się rozwijać dalej tak naprawdę. Zaczynają bardziej wchodzić w ten ton pouczania, w ten ton nakazywania pewnych rzeczy i zakazywania pewnych rzeczy, zamiast właśnie na bycie otwartym na każde możliwe dostępne doświadczenie. Bo każdy człowiek, który na przykład będzie słuchał takiego duchowego nauczyciela, jest na zupełnie innym poziomie. I to jest całkiem normalne. Natomiast właśnie, takie podejście, że ja już wiem, ja czuję, że to, co ja przeszedłem, jest już na tyle ekstremalne, na tyle uduchowione, że teraz to, co ja przekażę innym ludziom, na 100% zmieni ich życia. Takie założenia właśnie pochodzą z tak zwanego duchowego ego. I taka mała dygresja. Ja obserwując duchowe ego u wielu ludzi, bardzo często widzę pewnego rodzaju formę skrzywdzenia u tych ludzi. Nie wiem, jak wy to odbieracie, ale dzielę się z wami po prostu taką refleksją, że często ludzie w jakiś sposób skrzywdzeni, którzy może zewnętrznie wyglądają na duchowych nauczycieli, na uduchowionych nauczycieli, bardzo często z powodu jakiejś wewnętrznej krzywdy, którą mają, po prostu będąc w jakimś cierpieniu, będąc jakąś w cudzysłowie ofiarą, ci ludzie za każdy możliwy jakby cel obiorą sobie to, że będą chcieli być wysłuchani, że będą chcieli być na piedestale, że będą chcieli pouczać innych ludzi. Że w zasadzie tak naprawdę wszystko będzie się kręciło wokół nich. Wszystko kręci się wokół tej jednej głównej persony. I oczywiście ona będzie wiedziała dokładnie, jak przekazać to ludziom, żeby tak to nie wyglądało. Ale jeżeli dobrze się wczujemy, moi drodzy, w pewne treści, to możemy rozpoznać takich ludzi bardzo szybko. No i często tym aspektem duchowego ego jest też finalne zamknięcie się ludzi na otwieranie się na duchowość. Brzmi paradoksalnie, a jednak. Sam wielokrotnie słyszałem ludzi, którzy wchodzili w duchowość, doświadczali jakichś na początku wzniosłych i ciekawych wglądów, ale finalnie właśnie między innymi, nie mówię, że zawsze, ale między innymi poprzez toksycznego nauczyciela odwracali się od duchowości, bo stwierdzali, kurczę, nie chcę takiej duchowości, bo mój filtr nadany mi właśnie od tego mojego nauczyciela pokazuje, że powinnam się albo powinienem się zachowywać w taki lub w taki sposób. Jest to kompletnie niedorzeczne, ale jednak ci ludzie rozpoznali to, odchodzą od takich nauczycieli i finalnie pomału przechodzą taki okres rekonwalescencji i próbują wrócić do takiej lżejszej duchowości. No bo tą ekstremalną formę otrzymali od nauczyciela, który miał naprawdę mocno napompowane duchowe ego. I dlatego tutaj ta duchowość w połączeniu z tym duchowym ego, z tym toksycznym ego tak naprawdę, akurat tą częścią ego, bo nie mówię, że całe ego jest złe, to powoduje, że finalnie zamiast się otwierać na duchowość, ludzie bardzo często się zniechęcają i zamykają. Często słyszałem od ludzi, że na przykład uczęszczali na jakieś warsztaty, na jakieś kursy i wewnętrznie czuli, że nie zgadzają się z nauczycielem, który prowadzi daną szkołę. I właśnie nie było to z poziomu takiej buty, z takiego ego, że ja wiem lepiej, pomimo, że jestem tutaj uczniem. Nie. To było jakieś takie subtelne odczucie, które
ludzie mi opowiadali, że po prostu czuli jakąś niespójność tego nauczyciela, który przekazuje jakieś duchowe informacje. I oczywiście z poziomu tego, że oni tam byli na szkoleniu jako uczniowie, no to właśnie nie chcieli po prostu podnosić ręki i mówić: nie, ty nauczycielu mówisz źle. Woleli oczywiście jakby usunąć się troszeczkę na bok. I to też nie jest pozytywnym mechanizmem, ponieważ to powoduje właśnie w nas, że nie chcemy eksplorować dalej, że raczej się wycofujemy, prawda? Bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć: ja uważam, że ty jesteś oszustem, albo na przykład, że nie zgadzam się z tym, co mówisz, bo mam jakąś swoją wewnętrzną czujkę taką, powiedzmy, która mówi, że jest zupełnie inaczej i ja potrzebuję innego doświadczenia. Często ludzie nie są w stanie tego powiedzieć, bo oczywiście gdzieś tam na scenie, na piedestale stoi jakaś forma autorytetu. Ale właśnie same te odczucia w nas, i wy macie je, moi drodzy, te odczucia najczęściej podpowiadają słuszną odpowiedź. Odpowiedź, która jest słuszna dla was, a nie właśnie dlatego, żeby się wpisać w jakiś kanon. Tego, że na przykład uczymy się od kogoś czegoś i trzeba za wszelką cenę szanować nauczyciela, bo to on stoi na scenie, a my tutaj uczymy się od niego. I tutaj zawsze przypominają mi się słowa naszego wspaniałego przyjaciela, kosmicznego brata Romana Nachta, który tu występował na kanale. I pamiętam, że Roman zawsze mówił taką rzecz, że on nie uczył innych ludzi, on nie był nauczycielem. On dzielił się tym, co rozpoznał. I to jest przepiękne. Właśnie z poziomu tego, że moi drodzy, chciałem się z wami dzisiaj podzielić czymś, tak jak na przykład opowiadam dzisiaj w tym odcinku. Dzielę się jakimiś moimi przemyśleniami. To jest w jakiś sposób nieopresyjne. Ale jeżeli ten odcinek by brzmiał w sposób: musisz robić to i to, żeby być uduchowionym, bo jak nie to i 3 kropeczki. I Roman też to zawsze powtarzał, że zawsze można by było dodać: bo jak nie to, prawda? Bo jak nie to się nie będziesz rozwijał, bo jak nie to przepadniesz i wpadniesz w Matrix. Dlatego właśnie rozpoznania tego typu są korzystne dla nas. I wy, moi drodzy, je macie. Ja również czuję, że mam te rozpoznania i po prostu warto z nich korzystać i po prostu nie bać się tych rozpoznań, nie wstydzić się ich. Zawsze mamy możliwość wyboru. I teraz przechodzimy do punktu 3, o tak zwanej rytualności duchowości. I właśnie, jak wrócimy sobie do starych kultur, jak wrócimy sobie do dawnych czasów, to duchowość i w ogóle te duchowe wglądy, na przykład jakichś starożytnych plemion, oni tak naprawdę traktowali to rytualnie. Te rytuały miały jakiś sens, miały jakiś głęboki przekaz. Miały też, oczywiście ja nie mówię, że wszystkie były jakby służące, bo pewnie też były rytuały, które kompletnie nie służyły jakby całej społeczności, ale jednak były one głęboko rytualistyczne. I tutaj w tym punkcie chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie możemy spłycić duchowości, tak jak mówiliśmy w punkcie 1, do jakiejś rozrywki, do chwilowej medytacji w korporacji, że teraz masz 15 minut na medytację i ty sobie siądziesz, wszystko oczyścisz i potem wracasz do roboty. To tak nie działa. Skoro wiemy, że duchowość łączy się z jakąś rytualistycznością, to jednak warto pamiętać, że rytuały mają moc. Zarówno te, które właśnie wznoszą świadomość ludzi, jak i te, powiedzmy, negatywne. Bo ile dzisiaj w obecnym świecie, w 2026 roku słyszymy o ludziach, którzy stosowali jakieś rytuały na innych, słabszych istotach. I przecież dobrze wiemy, że do tej pory nadal się to dzieje. I takim przykładem takich spłyconych rytuałów, które są dzisiaj stosowane, jest na przykład słynne okadzanie Palo Santo. Na przykład właśnie widzę w filmach, widzę w serialach, widzę w różnego rodzaju właśnie u influencerów jakichś w ogóle nie związanych z tematem rozwoju duchowości. Widzę właśnie na przykład to, że oni mówią: muszę okadzić swoje pomieszczenie, bo trzeba odgonić negatywną energię. I znowu, my wiemy, że to działa z poziomu duchowego, bo oczywiście to jest oczyszczające. Natomiast chodzi o ten poziom spłycenia. Chodzi o to, że zapalenie Palo Santo i zrobienie po prostu rytuału właśnie w jakimś jednym pomieszczeniu ma duże, głębokie, jakby uduchowione korzenie i może też mieć potężne konsekwencje, ponieważ jest to rytuał. Wracamy do tej rytualistyczności, tej duchowości. Natomiast właśnie takie spłycanie, że zrobię sobie tutaj Palo Santo w pokoju, bo tu jest jakaś negatywna energia, kompletnie pozbawia tej duchowości, właśnie tej głębi. Jest to spłycone tylko i wyłącznie do jakiegoś, no właśnie, takiego obrządku, który dzisiaj w erze social mediów, w erze influencerów i tak dalej, gdzie jest to promowane, no jest to wszystko po prostu spłyconą wersją.
I taka spłycona wersja, moi drodzy, właśnie może mieć jedną najważniejszą konsekwencję. A może to być to, że finalnie, tak jak w poprzednim punkcie mówiliśmy o tym, że ludzie mogą się odwrócić od duchowości, tak samo tutaj. Ktoś przykładowo zobaczył u jakiegoś influencera, że okadza on pomieszczenie Palo Santo, więc stwierdza, będę robił to samo. Kupuje sobie Palo Santo, zaczyna oczyszczać swoje pomieszczenie, ale po tygodniu, po miesiącu, po jakimś czasie okazuje się, że problemy tego człowieka nie znikają. I nagle właśnie zaczyna ten człowiek myśleć, kurczę, w takim razie to Palo Santo nie działa. Gdzie jednak wiemy, że Palo Santo to jest jakieś święte na przykład drzewo. Oczywiście trzymamy się tego jednego przykładu. Przykładów takich roślin jest o wiele więcej. Ale zobaczcie, że znowu spłycenie tego rytuału, tego potężnego rytuału oczyszczania może wycofywać ludzi od chęci wejścia głębiej w ten temat duchowości. I tutaj taka moja zachęta dla was, moi drodzy. Warto każdy taki rytuał, nawet jak zobaczyliście go gdzieś w internecie, czy usłyszeliście w jakimś podcaście o jakimś ciekawym rytuale, warto samemu sprawdzić historię, jakby korzenie, pochodzenie tego rytuału, bo nie wszystkie rytuały, które są zaimplementowane do dzisiejszego współczesnego świata, nawet do świata rozrywki, do świata biznesu, do świata wellness, nie wszystkie rytuały mogą być służące i wzniosłe dla ludzi. Niektóre mogą celowo właśnie obniżać wibracje ludzi. Dlatego tutaj zachęcam was do tego, że jeżeli zobaczycie jakiś fajny rytuał, postarajcie się poszukać informacji na ten temat. Jest pewnie mnóstwo książek, podcastów stricte poświęconych temu jednemu rytuałowi, który chcielibyście zastosować u siebie i zanim to zrobicie, albo zanim się zniechęcicie właśnie do tego, że już zrobiliście kilka razy, machniecie ręką i powiecie, że to nie działa, lepiej właśnie najpierw dotrzeć do genezy, do historii takiego rytuału. I tutaj podsumowując ten odcinek, chciałbym zacytować wam jeden przepiękny cytat, który mówi: nie szukaj nauczyciela, który ma odpowiedzi. Szukaj takiego nauczyciela, który nauczy cię lepiej zadawać pytania. Przepięknie opisuje to naszą dzisiejszą strukturę tego całego odcinka, właśnie pokazującą o tym, jakich nauczycieli warto poszukiwać, jakimi ludźmi warto się otaczać, jakich ludzi warto obserwować, nawet niech będzie w tym świecie social mediów. I tutaj pierwsza podpowiedź, która dotyczy zarówno całego podsumowania, jak i tego cytatu, który przed chwilą dla was tutaj powiedziałem, to jest: starajmy się obserwować przez dłuższy czas jakichś ludzi, a jeżeli mamy dostęp lub możliwość spotkać się z takim człowiekiem na przykład na żywo albo zobaczyć go w jakichś innych okolicznościach niż okoliczności właśnie jakiegoś wystąpienia publicznego, wystąpienia w internecie albo na jakimś festiwalu, to ja was do tego zachęcam. Jeżeli zobaczycie kogoś w internecie, kto ma fajne, interesujące treści, poszukajcie głębiej. Popatrzcie, czym ten człowiek się zajmuje. Może popytajcie innych ludzi, poszukajcie jakiejś opinii na temat tego człowieka, bo bardzo często na fali takiego właśnie podekscytowania jesteśmy w stanie wchodzić w każde treści, ponieważ będziemy czuli, że są one dla nas wzniosłe. Natomiast warto, jeżeli już faktycznie widzimy jakieś fajne treści u kogoś, warto te treści śledzić troszeczkę dłużej, no i w tym samym czasie poszukiwać jakiejś interakcji z tym człowiekiem, poszukiwać jakiejś opinii na jego temat, popatrzeć nawet w komentarze. Może ktoś w komentarzach u takiego człowieka na kanale jest w stanie opisać jakąś prywatną historię z życia takiego człowieka. Często tacy ludzie się zdarzają, ale nie mówię o trollach, którzy celowo właśnie psują tam komentarze pod różnymi filmami. Dlatego patrząc na takich nauczycieli, popatrzmy na nich po pierwsze długofalowo, właśnie czy publikują jakieś książki, jakie recenzje mają te książki, ale też sami poodczuwajmy. No i najciekawszą jakby eksperymentalną formą byłoby spotkać się z takim człowiekiem na żywo, ale uwaga, w innych okolicznościach niż festiwal duchowy, niż jakieś warsztaty, no właśnie, gdziekolwiek indziej niż tego typu środowisko. I powiem wam z mojego własnego doświadczenia, parokrotnie sam doświadczyłem czegoś takiego. Nieważne kogo spotkałem, nieważne gdzie, najważniejsza była konkluzja. Spotykam tego człowieka na żywo, widzę jak on się zachowuje do ludzi, do świata zewnętrznego, prawda? I jak to się mówi, czar internetu pryska. Przepiękne to jest. Przepiękne, bo
dokonujemy naszego wewnętrznego rozpoznania na temat jakichś duchowych nauk konkretnego człowieka. Kolejnym przykładem są różnego rodzaju na przykład dietetycy albo ludzie, którzy mówią o zdrowym odżywianiu i którzy wręcz religijnie nakazują innym zdrowo się odżywiać. Nawet w polskim internecie mieliśmy tego typu przykład, gdzie dziewczyna, która współpracowała z takim, powiedzmy, tak zwanym guru odżywiania, sama upubliczniła zdjęcia tego guru, który wręcz odwrotnie, prywatnie jest zwykłym człowiekiem, który je fast foody i tak dalej, natomiast na swoich mediach społecznościowych absolutnie zakazuje tego ludziom. To jest właśnie ta toksyczna duchowość. I drugie ćwiczenie, do którego was zachęcam, moi drodzy, to jest za każdym razem, kiedy wchodzimy w jakieś duchowe treści, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, czy książki, warto zapytać siebie, jaka jest moja zachęta. Kto prowokuje to, albo co prowokuje we mnie to, że ciągnie mnie do duchowych treści. Czy jestem w dobrym miejscu mojego życia i próbuję sięgać po duchowe treści, czy jestem w kiepskim miejscu mojego życia i wtedy sięgam po duchowe treści. Czyli jaka jest moja motywacja do tego, że poszukuję takich treści. I bardzo często, moi drodzy, możecie szybko rozpoznać, jakie są wasze motywacje. Jeżeli poczujecie, że są to motywacje właśnie z poziomu braku, z poziomu lęku, z poziomu strachu. Na przykład, jak niektórzy mówią, że jak nie kupisz mojej książki, to 3 kropeczki, prawda? Właśnie, jeżeli z poziomu strachu, jeżeli z poziomu lęku, to wiedzcie, że to nie są prawdziwe motywacje do tego, aby rozwijać się duchowo. I też, że te treści, które są w taki sposób przygotowane, właśnie między innymi jak nie kupicie tej książki, to nie wiem, stracicie pieniądze albo to nie będziecie się rozwijać duchowo. Są to jawne manipulacje. Także drugim ćwiczeniem, do którego was zachęcam, jest odczytywanie swojej intencji. Z jaką intencją poszukujecie duchowych treści. I na koniec ostatni ważny element, do którego was będę zachęcał, to jest zadanie sobie albo przeformułowanie pewnego pytania, które powoduje fajną autorefleksję w was. A mianowicie pytanie, którego nie warto sobie zadawać i to jest pytanie właśnie z poziomu, właśnie moim zdaniem tej pseudoduchowości, o której dzisiaj mówię w tym odcinku. To często takie pytanie z pseudoduchowości brzmi, jak bardzo jestem uduchowiony? Często ludzie zadają sobie to pytanie, czy jestem już wystarczająco uduchowiony, czy jestem już właśnie jakąś formą duchowości, samoświadomości, bo przecież przeczytałem tyle książek, obejrzałem tyle podcastów, byłem już na tylu warsztatach. Czyli zadawanie sobie takiego pytania kompletnie nic nie wnosi do waszej duchowości. Wręcz przeciwnie. I proponuję przemodelować to pytanie i zadać je w następujący sposób. Czy każdego jednego dnia jestem zmotywowany albo zmotywowana do tego, aby stawać się lepszym człowiekiem? W tak zadanym pytaniu, w taki sposób, oczywiście z mojej praktyki, moi drodzy, tkwi jakaś głębsza duchowość promująca autorefleksję waszą, a nie właśnie treści ze świata zewnętrznego, nie w liczbach, nie w jakichś tabelkach, ile już jestem uduchowiony, że mogę to zmierzyć i nagle pochwalić się tym na social mediach, prawda? Tylko bardziej właśnie zmieniamy ten wektor, zmieniamy punkt postrzegania, zmieniamy kontekst. Nie patrzymy na to, jak bardzo jesteśmy uduchowieni, tylko czy faktycznie każdego jednego dnia jesteśmy w stanie być o troszeczkę lepszym człowiekiem tutaj na tej planecie. Dla waszych najbliższych, dla kolegi z pracy, dla koleżanki i tak dalej. Jest to bardzo fajna duchowa praktyka, prosta praktyka, która wydawałaby się taka auto-coachingowa, ale ja, moi drodzy, będę was do niej zachęcał. A zatem, kochani, podsumowując, po pierwsze, duchowość to nie jest ten anturaż zewnętrzny, to nie jest jak ktoś mówi, to nie jest jak ktoś jest ubrany i jaką kto ma biżuterię na sobie, albo jak bardzo nie jest rozpoznawalny. Po drugie, duchowość to nie jest ego. Jest taki koncept, który właśnie mówi o duchowym ego, to co Eckhart Tolle pięknie nazwał, i właśnie to duchowe ego, jeżeli widzimy te pewne egoistyczne zachowania, że wszystko jest o danym nauczycielu duchowym, że nauczyciel eksponuje sam siebie jako właśnie jakąś formę uduchowionego człowieka, wiedzmy, że nie jest to tą prawdziwą duchowością. I ostatni, trzeci punkt, co nie jest duchowością, to są te spłycone rytuały, które są czasami potężnymi rytuałami wywodzącymi się z jakichś konkretnych duchowych praktyk sprzed wielu, wielu lat, do których oczywiście zachęcam was, żeby się jakby zagłębić trochę, żeby popatrzeć, skąd płyną te rytuały właśnie w procesie uduchawiania różnych rzeczy w naszym życiu.
Także tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Ja zachęcam Was do tego, aby dołączyć do grona na Patronite, gdzie raz na jakiś czas spotykamy się online na kamerkach i rozkminiamy tematy samoświadomości. Jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom i patronkom, którzy już są na Patronite z nami tutaj na kanale, a ja zachęcam Was, moi drodzy, przede wszystkim do uduchawiania się, ale od wewnątrz. To, co też właśnie zawsze powtarzał Roman Nacht. Od wewnątrz niech to płynie i będziemy mogli bardziej klarownie rozpoznawać ten pseudoduchowy świat w świecie zewnętrznym. A na koniec właśnie zostawię Was z tym kluczowym pytaniem, które chciałbym, żebyście zabrali z tego odcinka. Nie jak bardzo jesteście już uduchowieni, a czy każdego jednego dnia jestem w stanie być troszeczkę lepszym człowiekiem. Each one, teach one.